Jeżeli państwo wyda złotówkę na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej, to pytanie, czy biznes na przykład ograniczy swoje finansowanie o złotówkę, prawda? Czy też może zwiększy. I oczywiście można dyskutować z punktu widzenia teoretycznego, co mogłoby być, ale mamy też dane z różnych krajów, które mówią o tym, że te efekty mnożnikowe są czasami bardzo, bardzo pozytywne w taki zaskakujący sposób. Na przykład dane z Japonii, z Korei mówią o tym, że każda złotówka, którą dodaje rząd, jest po 3-kroć refinansowana dodatkowo ze strony prywatnych. Czyli jak rząd więcej, to znaczy nauka staje się lepsza, prowadzi jeszcze do bardziej pożytecznych rzeczy, które są rozpoznawane przez biznes, który dokłada do tego jeszcze 3 złote. Ja tak trochę szłam z duszą na ramieniu, bo to zrobiliśmy takie rzeczy najlepiej, jak umieliśmy, ale czy im się to spodoba, czy nie, to nigdy nie wiadomo. A potrafiło być tak, że prezesi się prawie że rzucali się ściskać. Znaczy w sensie, że z taką wdzięcznością, że ktoś poświęcił ich biznesowi swój czas, myślenie, wiedzę i tak dalej i powiedział im coś, czego oni o swoim biznesie nie wiedzieli. Czy jak na niego nie patrzyli. Więc ja akurat reprezentuję takie nauki, w których jest być może to łatwiej zrobić. Być może nieco trudniej mieliby archeologowie albo nie wiem, jaka inna dyscyplina. Ale pierwsza taka rzecz to jest to, że ktoś, kto popatrzy na twój biznes zupełnie innymi oczami, powie ci o twoim biznesie coś, czego ty o nim możesz nie wiedzieć, a możesz chcieć się dowiedzieć. Podcast Narodowego Centrum Nauki o polityce naukowej i roli badań w życiu społecznym. Pokazujemy, że nauka to nie tylko domena badaczek i badaczy. Jej osiągnięcia przekładają się na życie nas wszystkich. Rozmowy prowadzi Anna Korzekwa-Józefowicz. W tym odcinku będziemy rozmawiać o prywatnym finansowaniu badań podstawowych. Jest to więc temat trochę tak obok głównej działalności Narodowego Centrum Nauki. W domenie publicznej, powiedziałabym, zaryzykuję tezę, dominuje narracja, że to nauka ma skłaniać się, ma zbliżać się do biznesu. A może należy ten temat trochę odwrócić. Może to biznes powinien lepiej zrozumieć, czym jest czysta nauka. W końcu to biznes z osiągnięć badań podstawowych, z osiągnięć czystej nauki latami korzysta. I o tym będę rozmawiała w dzisiejszym odcinku z moimi gośćmi, a są nimi pani profesor Joanna Tyrowicz. Dzień dobry. Dzień dobry i dzień dobry Państwu. Pani profesor pracuje na Uniwersytecie Warszawskim oraz w ośrodku badawczym GRAPE, to jest Group for Research in Applied Economics. Zajmuje się rynkiem pracy i wiele uwag poświęciła także sektorowi przedsiębiorstw. Zgadza się? Jak na razie tak. I pan profesor Łukasz Woźny. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jest pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współpracuje też z GRAPE, a jego badania koncentrują się wokół zastosowań teorii gier w ekonomii i wyniki tych badań wykorzystywał też w projektach doradczych dla dużych firm, więc ma pan również to doświadczenie z firm. Zgadza się. Dobrze. To czy teza, którą wygłosiła na początek, była kontrowersyjna, czy zgadzają się państwo z nią? Czy wygłosiła pani pytanie z zawieszonym znakiem zapytania? Ale czy dominuje w narracji takie przekonanie, że to nauka powinna? Myślę, że się utarło i upowszechniło bardzo takie rozmawianie o tym, że trzeba komercjalizować naukę, że polska nauka się, takie hasło, mało komercjalizuje. Też trudno powiedzieć, co to znaczy, żeby się dużo komercjalizowała i w jaki sposób to by się miało przejawiać. Więc to jest jakieś takie hasło, rodzaj, nie wiem, zarzutu trochę wobec naukowców, że nie szukają pieniędzy w swoich wynalazkach, a być może nie wymyślają takich wynalazków, które generują przepływy finansowe. Więc w obiegu publicznym myślę, że to jest uzasadnione. Natomiast jak się zastanowić nad tym, jaki to ma taki głębszy sens, no to my nie chcemy, żeby naukowcy szukali pieniędzy. Co próbuję przez to powiedzieć? Chcemy, żeby naukowcy robili takie rzeczy, które są dzisiaj najbliższe granicy Poznania. Na granicy Poznania zazwyczaj biznesu nie ma. Biznes dogania granicę Poznania kilka lat później, jak to już jest w pełni rozpoznane,
zdiagnozowane, przeszło przez proces aplikacji jakiejś inżynieryjnej do jakichś konkretnych zastosowań, czy to będą usługi, czy to będzie produkcja przemysłowa, czy cokolwiek. Nawet ta granica, a stosowanie, no to z grubsza, tak można powiedzieć, jak nie wiem, badania nad jakimiś konkretnymi molekułami, a lek, który potem wchodzi do powszechnego użytku. No i jest jakiś czas, który mija pomiędzy pierwszym a drugim. Jeżeli będziemy naukowców odciągać w Polsce od tej granicy poznania, no to nigdy w Polsce takiej czołowej światowej nauki nie będzie. Ja może, jak to powiedziałaś, to przypomniała mi się historia, która gdzieś tam sięga, nie wiem, 190 lat temu w Stanach Zjednoczonych, początki takiej współczesnej ekonomii, prawda? Takiej współczesnej ekonomii. To też może jeszcze do tego wrócimy, bo tam też były ciekawe jakby sposoby finansowania tego, ale jak czyta się wspomnienia tych noblistów, prawda, Georges'a Debré albo Kennetha Arrowa, to oni piszą o tym, że tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy ekonomia przestała być służalcza w stosunku do na przykład, nie wiem, optymalizacji przemysłowej, prawda? Jak szybciej, lepiej, coś bardziej efektywniej wyprodukować, dopiero wtedy nastąpiło jakieś niewyobrażalne przyspieszenie. Tak samo zresztą było w fizyce. W momencie, kiedy fizyka przestała, nie wiem, jakby optymalizować co lepiej, prawda, jakie tam połączyć procesy, żeby coś wyprodukować szybciej i może na potrzeby też przemysłu zbrojeniowego i pozwoliła sobie na taki oddech trochę też z boku, może teoretyczny, ktoś powie mało stosowany, wtedy nastąpiło bardzo duże przyspieszenie w samych badaniach, które później znalazły, i to nawet nie po 5 czy 10 latach, tylko po kilkudziesięciu latach dopiero stwierdziliśmy, że to, o czym pisali fizycy, a wcześniej ekonomiści, prawda, to jest prawda, bo zostało to potwierdzone w badaniach na przykład eksperymentalnych, a później dopiero znalazło zastosowanie w praktyce. Ale jeszcze wracając do tego pani pytania pierwszego, ja myślę, ja bym trochę inaczej jeszcze powiedział, że naukowcy w Polsce to są tak naprawdę nie tyle tak, że muszą szukać pieniędzy w biznesie, albo biznes jakby myśleć o finansowaniu nauki. Ja myślę, że ja bym to skwitował takim może pesymistycznym powiedzeniem, że jednak naukowcy muszą sobie radzić samemu. To znaczy są zostawieni sami sobie. Dużym wyjątkiem oczywiście jest tutaj Narodowe Centrum Nauki, które bardzo wspiera badania podstawowe w Polsce. Natomiast ja mam takie poczucie, że bardzo wielu naukowców w Polsce po prostu jest zostawionych samych sobie i albo sobie sami poradzą, albo sobie sami nie poradzą i z niewielkimi wyjątkami system im w tym pomaga. Pani profesor powiedziała o tym, że bez takiego wsparcia biznesowego trudno będzie robić dobrą naukę. I tak też pani napisała w takim felietonie, który się ukazał w Gazecie Wyborczej na stronie Grape. I teraz moje pytanie dotyczy tego, gdzie nauka działa lepiej dzięki wsparciu biznesowemu? Jak to wygląda w innych krajach? Jesteśmy krajem dość wyjątkowym na tle na pewno krajów na naszym poziomie rozwoju, ale w ogóle myślę, że na tle światowym, bo my w praktyce nie mamy prywatnego finansowania nauki. Jak patrzymy sobie na inne kraje Europy, nawet kraje naszego regionu, to biznesy w tych krajach, często mniejsze niż nasze największe biznesy, finansują badania podstawowe. W Polsce wydaje się, że biznes wykształcił często sposoby współpracy po stronie dydaktycznej, to znaczy nawiązuje współpracę z uczelniami, żeby były jakieś konkretne programy kształcenia, które oni uważają za niezbędne i potrzebne dla rozwoju tych branż w Polsce i to jest super. Na pewno jest jakiś obszar tej pracy takiej komercjalizacyjnej czy komercyjnej i to też jest super. Natomiast ta trzecia noga, która jest niezbędna, żeby nauka się rozwijała, jest bardzo skromna, jeśli w wielu branżach nie ma jej w ogóle, czy w wielu dyscyplinach naukowych nie ma jej w ogóle, a tam, gdzie się pojawia, jest zazwyczaj taka bardzo punktowa. Tymczasem we wszystkich krajach, które znam tak dookoła, ale też Azja, czy gdziekolwiek indziej, to jest jedna z fundamentalnych, biznes tak postrzega to, że to jest jedna z ich fundamentalnych odpowiedzialności. Rozmawialiśmy z Łukaszem przed wejściem na antenę, że w zasadzie wszyscy koledzy, których znamy w Stanach, jak mają nazwę swojego stanowiska, to tam pada albo jakieś nazwisko, albo pada jakaś nazwa firmy. Znaczy ktoś jest, nie wiem, tam firma A, Professor of Economics. I może to brzmi jakoś tam prześmiesznie, ale to w praktyce oznacza, że ta firma dała tej jednostce, w której ten człowiek jest naukowcem, jakąś niemałą furę kasy, żeby wspomóc jego badania podstawowe.
Czasami to się wiąże z tego, co rozmawiamy z kolegami, z jakimiś takimi, nie wiem, raz w roku kolacje dla sponsorów i odpowiadanie na ich pytania. Czasami sponsorzy zapraszają na jakieś eventy, żeby tam przyjść i wygłosić keynote, ale to nie jest coś, co człowieka odciąga od badań naukowych i też nie ma charakteru, nie wiem, jakiegoś tego świadczenia wzajemnego. Znaczy to jest rodzaj kurtuazji, którą dwie strony wobec siebie przejawiają. W Polsce nie znam takiego modelu. Nie widziałam jeszcze katedry imienia firmy tej czy innej. Mamy też bardzo niewiele takich ośrodków badań, które byłyby, one znowu z jakiegoś powodu mają nazwę rodziny, która jest właścicielem jakiegoś dużego biznesu i je finansuje. I to są bardzo często absolutnie czołowe jednostki, które w swoich dyscyplinach, w swoich branżach finansują badania podstawowe na najwyższym poziomie. Ktoś w tym roku wspominał, że ze wszystkich noblistów, którzy w tym roku dostali Nobla, znaczy ze wszystkich dyscyplin, to ponad połowa, czy ileś tam, to są ludzie związani zawodowo z pracą w badaniach podstawowych w jednej firmie technologicznej. Też nie chcę wymieniać jej nazwy, bo nie ma takiej potrzeby, ale jeżeli połowa noblistów w jednym roku to są pracownicy etatowi jednej firmy, no to znaczy, że ta firma jest w stanie naprawdę zapewnić niesamowity warsztat w różnych dyscyplinach, bo mówimy i o chemii, i o fizyce, i o znaczy wielu różnych dyscyplinach. Więc no jesteśmy tutaj... Potrzebujemy coś w tej sprawie, jakoś tak stanąć sobie przed lustrem i powiedzieć, tego brakuje i to trzeba rozbudować. To zanim dojdziemy do tego, jak to rozbudować i czego brakuje, to jeszcze pana profesora poproszę o przykłady. Jakieś przykłady z innych krajów, które uważałby pan za wzorcowe? Tutaj już Stany padły, ale Stany, jak wiadomo, to też szczególna kultura. To prawda, no ale mamy też tego typu przykłady w Europie. Takich donatorów, fundatorów, prawda? To są imienia jakieś znowu, albo jakieś tam się pojawia słynne nazwisko francuskiej rodziny, która, nie wiem, produkuje szaliki, torebki i tak dalej. I tego typu rzeczy są robione nawet na uczelniach publicznych. To znaczy, to nie jest tak, że mamy finansowanie prywatne na uczelniach prywatnych, ale mamy finansowanie prywatne na uczelniach publicznych, prawda? Więc tego typu rzeczy się pojawiają. Ja może jeszcze jednym wątku chciałem powiedzieć. To jest ten wątek, że my rozmawiamy o finansowaniu badań podstawowych, natomiast jak się popatrzy na tą klasyfikację, czym się różnią badania podstawowe od badań takich, powiedzmy, stosowanych, prawda? Albo od takiej działalności wdrożeniowej. To tak według podręczników, no to wszystko jest jakby jasne. Tutaj mamy, one się różnią tak naprawdę celem, prawda? Że w badaniach podstawowych celem jest poznawanie nowej wiedzy, tak jak Joanna powiedziała, przesuwanie tej granicy poznania, bez myślenia o jakimkolwiek zastosowaniu. Kiedy w badaniach stosowanych jakby ten cel jakby przyświeca, jest nadrzędny, prawda? Natomiast w rzeczywistości, jak się człowiek tak próbuje zrobić jakieś rzeczy, które nazwiemy działalnością badawczo-rozwojową, to ta granica jest dużo bardziej płynna. To znaczy dużo trudniej zarówno w statystykach, jak i w praktyce rozróżnić to, kto się jakby pracuje w celu przesuwania granicy wiedzy w stosunku do tego, że ktoś się zajmuje tym, żeby skomercjalizować jakieś, albo nie wiem, żeby lepiej coś robić, żeby to było miało taki cel zupełnie utylitarny. I dlaczego o tym mówię? Bo to też jest ważne, że oczywiście zarówno na świecie, ale też w Polsce jest trochę finansowania działalności, powiedzmy, która ma jakiś cel zastosowania, prawda? Tak jest na przykład, nie wiem, biotechnologii, tak jest, nasze politechniki potrafią bardzo dużo środków uzyskać, także od firm prywatnych, które finansują badania, widząc w tym jakiś bardziej albo dalszy cel, w który mogłyby skomercjalizować, ale ich ingerencja jest naprawdę niewielka, w tym sensie, że osoby, które tam znam, które tam pracują, w ich mniemaniu oni zajmują się w zasadzie działalnością badawczą w 100%. Znaczy oni próbują jakby poszerzać granice poznania, udowadniać nowe rzeczy, przeprowadzać nowe eksperymenty, usprawniać różne procesy. Natomiast to, że potem ktoś to wykorzysta, może nie w takiej odległości, jak mówiliśmy tam za 50 lat, ale to może nawet za kilka lat, jest dla nich w tym sensie zupełnie nieograniczające. Także też może w tym takim szaro-czarnym obrazie chciałbym pokazać, że jednak coś się dzieje. Nie ma może takiego skrajnego modelu, w którym rzeczywiście, o którym Joanna mówiła, że mamy prywatne finansowanie działalności czysto podstawowej, w ogóle niezwiązanej z interesem tego donatora. To pewnie tego jest, ja takich przykładów w Polsce nie znam. Natomiast są na wszystkich tych odcieniach szarości, prawda, idąc od takich badań
stuprocentowo teoretyczno-podstawowych do takich badań stosowanych. Tam się już zaczyna trochę więcej dziać i są przykłady finansowania takich rzeczy trochę bardziej zastosowanych. Czyli ja znam jakieś pojedyncze przykłady. To nie jest tak, że tego w ogóle nie ma. Zazwyczaj to jest jakieś zrządzenie przypadku, nie? Że ktoś chciał zrobić jakiś projekt badawczy i nagle zniknęło jakieś publiczne finansowanie i usłyszał o tym jakiś biznes i pomógł punktowo. I fajnie, że to jest. To nie ma co jakieś tutaj mieć większych oczekiwań, tylko że to nie powinno się tylko na tym kończyć. Ale jeden z najlepszych ośrodków badań ekonomicznych w Szwecji finansowany jest przez organizację pracodawców. Taką jak w Polsce są, nie wiem, jest ich ileś, nie wiem, czy można wymienić nazwy, czy nie. Tak. Ale tak Konfederacja Lewiatan. na przykład, albo tam Business Center Club, czy cokolwiek, reprezentatywna organizacja pracodawców w rozumieniu właściwej ustawy. I we wszystkich krajach te organizacje pracodawców działają tak samo, to znaczy pracodawcy, którzy nie należą do tego związku, płacą jakąś składkę i ta składka jest wykorzystywana na wiadomo do czego są takie organizacje. Jakiś rodzaj transferu wiedzy o nowej legislacji na potrzeby biznesu, też z drugiej strony jakiś sposób wpływania na powstawanie legislacji, czyli informowanie, jakie są potrzeby, czy opory biznesu przy jakichś proponowanych nowych rozwiązaniach, ale z jakiegoś powodu ktoś uznał za stosowne, sensowne i potrzebne, żeby gdzieś jeszcze siedzieli jacyś naukowcy, którzy robią naukę. Ci naukowcy, jak robią naukę, to mają też zazwyczaj wystarczająco dużo do powiedzenia na temat jakichś drobnych kwestii, które są w tym momencie tematem debaty publicznej, czy procesu legislacyjnego, czy czegoś, więc są pożyteczni jako eksperci w poszczególnych obszarach. I być może to jest ten kawałek, który Łukasz by nazwał, że on jest stosowanym. Natomiast nikt im nie mówi, w jakich obszarach mają robić badania. Nikt im nie mówi, że na przykład na jakiś temat nie, bo tej legislacji nie będzie, a na jakiś temat tak, bo taka legislacja będzie za parę lat. Albo nie zatrudniaj doktorantów, tylko doktorantki, bo teraz mamy przekonanie, że trzeba koniecznie wyrównywać szanse kobiet i mężczyzn. Znaczy decyduje merytokracja i decydują bezpośrednie zainteresowania badawcze naukowców. I w tym sensie to, co Łukasz powiedział o tym celu, jest strasznie ważne. Czyli dopóki powiemy, tu jest jakaś sytuacja, gdzie jest zbieżność potrzeb. Biznes potrzebuje czegoś tam, a ten naukowiec się akurat tym zajmuje i są po drodze. To jest super sprawa, ale to nie jest coś, na czym można budować rozwój nauki. Bo jak tej zbieżności nie będzie, wyobraźmy sobie wiele dyscyplin, gdzie potrzeba rozwoju naukowego jest, a bezpośredniej zbieżności celów szybko nie zobaczymy. Dla ustalenia uwagi, nie wiem, astronomia. Nie, żeby nie była potrzebna, matematyka, nie, żeby się nie przydawała, fizyka teoretyczna, lingwistyki rozmaite. I nikt nie zgadnie, że za 10 lat na przykład ktoś nie wpadnie na pomysł jakichś modeli językowych, które będą wykorzystywały wiedzę lingwistów w sposób specyficzny i akurat te badania się przydadzą, ale dzisiaj takiego celu wprost postawić nie można. Czyli to, że nauka jest wyjściowo badaniem podstawowym, nie znaczy, że ona nie będzie miała zastosowań, ale biznes, który ogranicza, w jakich obszarach ona może się rozwijać, to jest biznes, który sam sobie podcina przyszłe możliwości rozwoju. Taki żart mi przychodzi do głowy, jesteśmy niedaleko pomnika Kopernika w Warszawie. Proszę sobie wyobrazić takiego człowieka, który stoi pod tym pomnikiem i mówi, no i co mi po pana wynalazkach dla mojego biznesu, nie? Że nie mam żadnej korzyści z tego, żeś pan odkrył, że to jednak Ziemia się kręci wokół Słońca. No ale po jakimś czasie okazało się to być szalenie praktyczne. Znaczy, całe nasze podbijanie kosmosu jakoś można prześledzić, odkryć Kopernika, potem Keplera, potem kogoś. Więc no nie możemy w tej całej dyskusji o tym, że biznes na świecie finansuje badania podstawowe, to jest biznes na świecie finansuje to, że ludzie są mądrzy i chcą przesuwać granice poznania. Czasami może być jakaś zbieżność interesów, czasami nie, ale to, że ona jest, nie może być warunkiem sine qua non. Bo jak się staje warunkiem sine qua non, to wtedy mamy użyję teraz być może przesadnego porównania, ale to trochę zaczyna przypominać organizację nauki w czasach jak to się nazywało? Drogi do socjalizmu, tak? Czyli partia lepiej wie, co trzeba badać, partia lepiej wie, w jakich kierunkach trzeba się rozwijać, no tylko tutaj nie będzie jedna partia, tylko wiele biznesów. No to nie od tej strony. Znaczy naukowiec wie, co trzeba robić.
a jakoś musimy go wspierać. Jest taki wątek jeszcze, często się mówi o tym, że w Polsce się wydaje w ogóle mało na badania i rozwój w porównaniu do innych krajów, w relacji do PKB, są takie liczby i w ogóle. Jak się popatrzy w te liczby, to nakłady publiczne w relacji do PKB są mniej więcej na poziomie średnim. Znaczy jakbyśmy sobie zrobili na przykład ranking krajów unijnych, to jesteśmy gdzieś w średniej unijnej. A to, że całe wydatki na badania i rozwój są słabe w relacji do PKB, to właśnie dlatego, że brakuje tych nakładów prywatnych. Słuchasz podcastu Narodowego Centrum Nauki. Wróćmy do tego tematu. Jednak procent na naukę w Polsce przeznaczany z budżetu państwa jest bardzo niski w tej chwili. Wiemy, że jeszcze w przyszłym roku, znaczy w 2026 roku będzie niższy niż w latach poprzednich. Tak? 1% w innych krajach to mamy już 2 i 3, a nawet są kraje, które mają cel 4%, prawda? Zgadzam się z tym, ale znowu rozkład jest gdzieś między pół, a tam 2,5 i my w tym rozkładzie jesteśmy w środku z tym 1. Zanim to rozwiniemy, jednak powiem tak, NCN od lat walczy o to zwiększenie finansowania badań podstawowych. Pan profesor nawet, pamiętam, występował na konferencji, której celem było między innymi dotarcie do decydentów w tej sprawie. Udało się wtedy, tak. Udało się wtedy, później już trochę gorzej nam szło i teraz moje pytanie brzmi tak. Ja jakby jestem wśród tych, osób, które uważają, że jakby fundamentem jest finansowanie badań podstawowych przez państwo. I teraz, czy jeśli byśmy skłonili się ku temu, że biznes powinien jakoś tutaj być aktywny i mocno zaangażowany, to czy to naszych decydentów jeszcze bardziej by nie usprawiedliwiało, że no w zasadzie skoro finansuje was biznes, to my już w zasadzie możemy tutaj umyć ręce. Pan profesor zajmuje się między innymi tym, jak podejmowane są decyzje, więc chętnie się dowiem tutaj. To jest bardzo ciekawe pytanie, bo literatura, która się tym zajmuje, mówi o takich efektach mnożnikowych. To znaczy, czy jeżeli państwo doda złotówkę na działalność badawczo-rozwojową, mówimy tylko o tym. Tutaj dla naszych słuchaczy przypomnimy, że mówimy o działalności badawczo-rozwojowej, która ma te 3, już mówiłem, badania podstawowe, badania stosowane i tą działalność rozwojową. Czyli szersze pojęcie niż to, o którym pani mówiła. Niż finansowanie nauki, tak. Niż finansowanie, tak, szersze, ale mniejsze niż finansowanie nauki w ogóle, bo w tym jest pewnie jeszcze więcej rzeczy. Ale no właśnie, jeżeli państwo wyda złotówkę na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej, to pytanie, czy biznes na przykład ograniczy swoje finansowanie o złotówkę, prawda, czy też może zwiększy. I oczywiście można dyskutować z punktu widzenia teoretycznego, co mogłoby być, ale mamy też dane z różnych krajów, które mówią o tym, że te efekty mnożnikowe są czasami bardzo, bardzo pozytywne, w taki zaskakujący sposób. Na przykład dane z Japonii, z Korei mówią o tym, że każda złotówka, którą dodaje rząd, jest po 3-kroć refinansowana dodatkowo ze strony prywatnych. Czyli jak rząd więcej, to znaczy nauka staje się lepsza, prowadzi jeszcze do bardziej pożytecznych rzeczy, które są rozpoznawane przez biznes, który dokłada do tego jeszcze 3 złote. Są natomiast też takie kraje, w których ta relacja jest ujemna. W tym sensie, tak jak pani powiedziała, państwo dokłada złotówkę, a biznes zabiera złotówkę i w sumie wychodzimy na zero, jakby netto. Czy w Polsce nie byłoby tego modelu? Wydaje mi się, że byłby ten efekt pozytywny, ale to jest moje przypuszczenie. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że finansowanie nauki w Polsce, działalności naukowej, takiej badawczo-rozwojowej w Polsce z pieniędzy publicznych jest niskie i wydaje mi się, że gdyby go było więcej, byśmy mieli więcej lepszych naukowców w Polsce. A więcej lepszych naukowców w Polsce oznacza, że biznes by widział więcej benefitów w tym, żeby dofinansowywać tych samych naukowców. To znaczy, wydaje mi się, że jesteśmy na tym etapie w Polsce, gdzie byłby ten pozytywny efekt takiej kuli śniegowej. Byśmy mieli, państwo finansuje lepszych naukowców, mamy tych lepszych naukowców, biznes widzi, że oni są dobrzy, oni publikują w topowych czasopismach, mają topowe granty, więc chcą się niejako ogrzać przy ich świetle i widzą jakby sens w tym, jestem w stanie też dołożyć swoją cegiełkę do tego wielkiego projektu, na przykład, to może być bardzo dziedzinowe, bardzo specyficzne, prawda? Nie wiem, chcemy być, specjalistami w zakresie AI, chcemy być specjalistami w zakresie biotechnologii, produkcji szczepionek, produkcji czegokolwiek. I teraz do tej działalności podstawowej, którą finansuje państwo, biznes dokłada swoje. Myślę, że w Polsce ten model by mógł się sprawdzić. Pieniędzy na naukę w Polsce jest tak mało, że nawet gdybyśmy byli w stanie przekonać decydentów, żeby je zdwukrotnić, albo zaszalejmy, 3-krotnić, to ich będzie dalej strasznie mało. Tak? A to, co biznes rzeczywiście może osiągnąć dzisiaj, to
poprzez relatywnie nieduże nakłady. To znaczy nie mówimy o projektach na kilkadziesiąt milionów złotych, tylko na kilka, maks kilkanaście milionów złotych, w zależności od dyscypliny, też rozłożone na kilka lat. Jesteśmy w stanie zbudować super ekspertyzę w jakichś konkretnych obszarach. To znaczy w większości jednostek publicznych badawczych, które ja znam, nawet gdyby przyszedł sponsor, no to gdzieś jakoś te pieniądze by się rozsmarowały pomiędzy różne obszary badań, różnych naukowców, różne katedry. Trudno byłoby osiągnąć taki efekt takiego przyspieszenia. Natomiast jeżeli biznes zdecydowałby się na wybieranie poszczególnych osób i budowanie wokół nich zespołów badawczych, których podstawowym celem jest bycie po prostu najlepszym na świecie albo należenie do światowej czołówki, to znaczy za dużo mniejsze pieniądze niż, nie wiem, drużyna piłkarska, jesteśmy w stanie do tej czołówki w tej konkretnej działce dołączać. Bo tak jak Łukasz powiedział, talenty są. Bardzo wielu polskich naukowców, nie będąc w stanie realizować swoich aspiracji w Polsce, funkcjonuje gdzieś poza Polską, ale nie dlatego, że to jest ich ulubiony wariant życia, tylko to jest ich jedyny wariant wystarczająco intensywnego rozwoju naukowego. Mamy też ogromny potencjał przyciągania młodych naukowców, głównie dlatego, że w wielu krajach, gdzie ten postęp nauki był bardzo szybki wcześniej, teraz niektóre struktury są takie spetryfikowane nieco i w tym publicznym sektorze naukowym nie wszyscy się odnajdują. Taki rodzaj myślenia startupowo-rozwojowego ma po prostu, znaczy jest na niego miejsce. I było na niego miejsce w innych krajach, w innych okresach. Zbudowali na tym często silną ekspertyzę, dużo umiejętności, pozycję międzynarodową w poszczególnych obszarach badawczych. I naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w Polsce spróbować to zrobić dzisiaj. Nic nie stoi na przeszkodzie, ale coś jednak stoi. Co blokuje rozwój tego finansowania prywatnego? Rozmawialiśmy też o tym przygotowując się do tego spotkania. Tego pewnie jest wiele. Ja tak patrząc trochę z boku, abstrahując od agitacji, którą oczywiście też staramy się uprawiać i namawiać prywatnych inwestorów do tego, żeby inwestowali w polską naukę, sponsorowali ją, donowali, jakkolwiek to można by nazywać, to ja myślę, że z mojej perspektywy, patrząc trochę jako naukowca, ekonomisty na ten proces, myślę, że być może jesteśmy jeszcze krajem zbyt biednym w tym sensie, że nie mamy wystarczająco dużo bogatych, nazwijmy to, firm lub rodzin. Te przykłady, które ja znam, to są czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie Zachodniej, Północnej, to są przykłady, kiedy naprawdę bardzo bogate osoby z tego rozkładu dochodów, prawda, nie tyle dochodów, co majątku może, czasami akumulowanego przez pokolenia, widzą potrzebę i taką chęć jakby uczestniczenia, zmieniania świata poza tylko zarabianiem pieniędzy. Ja nie wiem, czy w Polsce się tego dorobiliśmy już i być może jest to kwestia jakiejś takiej pułapki jeszcze niepełnego rozwoju, prawda, przed którą stoimy. Czyli jeśli nie mamy takich rodzin, no to co, takiej prostej Chociaż linii jeszcze może tutaj? dokończę tylko myśl, bo jeszcze chciałem, komentując to, co Joanna powiedziała, też, żeby tutaj padły może bardziej precyzyjne jakieś, nie wiem, pomysły i oczekiwania. My nie mówimy tutaj o tym, żeby ktoś finansował za dziesiątki, setki milionów, prawda, jakieś, nie wiem, projekty na 20-30 lat. Taką rzeczą, którą można by spróbować, jeżeli jacyś potencjalni sponsorzy nas słuchają, to możemy im zaproponować, to jest na przykład sfinansowanie 1, 2, 3 stanowisk dla doktorantów. Taki doktorant to jest osoba bardzo produktywna, która potrafi raz, że kształtuje swoją karierę naukową i to jest dla niej jakby olbrzymia motywacja, ale też potrafi być bardzo efektywna w tym i to jest coś, nie chcę powiedzieć, że taniego, bo to nie o to chodzi, ale to jest coś, co można zamknąć jakby, co jest równoważnością jakiegoś sponsoringu, które firmy dają luźną ręką na różnego rodzaju wydarzenia, które, no oczywiście nie oceniać kogoś preferencje, prawda, czy woli inwestować w A czy w B, ale wydaje mi się, że to jest coś, z czym można się przebić do osób, na przykład sfinansowanie jakiegoś takiego hubu kilku doktorantów. Ja tego argumentu z majątkiem w tym sensie nie kupuję, że no widzimy, że jest w Polsce biznes, który stać na realizowanie aspiracji pozabiznesowych. Czy to będzie sztuka, czy to będzie sport, czy to będą jakieś inne zaangażowania. Są ludzie, którzy to robią i nie wydaje się, żeby byli bardzo ograniczeni płynnością
finansową. Czy to jest kwestia aspiracji, trudno mi ocenić, bo też znaczy, nawet jeśli prowadziłam czasami rozmowę z poszczególnymi osobami, to nie chciałabym ich w tej chwili streszczać, bo nie ma co przechodzić na poziom taki osobisty. Wydaje mi się, że jak ktoś ma dobrą wolę, to napotyka na taką asymetrię informacji. To znaczy ktoś, kto nie jest naukowcem, może się obawiać, czy i w jaki sposób wybierze faktycznie dobrego naukowca. Więc to, co możemy powiedzieć, to, że mamy już dość duże doświadczenie w ocenianiu i naukowców, i projektów badawczych, i skonstruowanie, czy wsparcie takiego biznesu w skonstruowaniu jakiejś niezależnej i jakościowej komisji oceniającej takie projekty. Jak ktoś przyjdzie, to myślę, że i Łukasz, i ja, proszę bardzo, chętnie pomożemy, nawet poza naszą dyscypliną, bo naukę się ocenia zazwyczaj według tych samych kryteriów i czy to będzie biologia, medycyna, fizyka, matematyka, czy antropologia. Naprawdę kryteria są z grubsza takie same. Musi to być po prostu gonienie światowej czołówki. Drugi wątek, który jest, być może to jest takie ryzyko, nie? Że człowiek tak pójdzie, coś sfinansuje, a potem się wygubi, bo się okaże, że tam ci naukowcy będą publikowali w jakichś drapieżczych journalach, albo jeszcze, nie daj Boże, jakiś skandal bardziej międzyludzki się w tych sytuacjach wyjawi. Czyli rzeczy, które zostały w jakiś sposób unormowane i w sporcie, i w kulturze, czyli kiedy biznes to wchodzi, to ma poczucie, że nie zostanie wciągnięty w jakąś niezręczną sytuację. Myślę, że my w nauce też jesteśmy w stanie tego rodzaju standard wypracować i je biznesowi zaoferować, ale być może nie ma takiej świadomości. I trzecia rzecz to, na co Łukasz zwrócił uwagę. Jak ja mówię, że potrzeba 1,5 miliona na przykład, czy coś takiego, to mam na myśli na takiej właśnie wizję zbudowania zespołu wokół kogoś, o kim już wiemy, że jest dobry. Jeżeli biznes nie chce mieć czegoś całkiem swojego, tylko na przykład właśnie wspierać rozwój młodych naukowców, no to wtedy musi polegać na jakiejś organizacji, na jakiejś jednostce. Że ta organizacja spełni jego oczekiwania. Że jak przyjdzie do jakiejś uczelni publicznej na przykład, to te pieniądze się nie rozejdą, że będzie mógł rozliczyć jakąś formę rezultatów, że nie zostanie, nie wiem, potraktowany nieelegancko, bo akurat ktoś jest zbyt zajęty albo ma zbyt wysoko ego, żeby się pochylić nad taką propozycją. Czyli, że mamy bardzo mało doświadczenia w tego rodzaju rozmowach po obu stronach. Więc oczywiście takie rozwiązania, jak to, co Łukasz zaproponował, czyli wspieranie bardzo młodych osób, są atrakcyjne, ale są jednocześnie najeżone takimi... Zastanówmy się, jesteśmy wszyscy pracownikami naukowymi od 100 lat. Wyobraźcie sobie, że przychodzi do was ktoś, kto mówi, słuchajcie, chętnie dam 200 000 na naukowców na najbliższe 3 lata. Sfinansuję ze 3 osoby pewnie. Na młodych naukowców. Do kogo mam zadzwonić w waszej jednostce? Z kim mam porozmawiać, żeby to się wydarzyło? Dramat, nie? I potem nam się w głowach od razu rodzi takie że departament, czy tam biuro prawne, czy jak się nazywa w danej jednostce, trzeba będzie przygotować jakąś umowę, ktoś się na nią zgodzi, ktoś się nie zgodzi, ktoś będzie miał problem, jak wciągnąć to w jednostce publicznej, która jest jednostką finansów publicznych w jakimś sensie. Więc jakby wszyscy wolą nie ryzykować. I to jest taki rodzaj kortedansu, że fajnie by było, ale pewnie rozbija się o takie najprostsze, najbardziej przyziemne. Profesor, założyłam, że my będziemy przekonywać biznes, że powinien finansować naukę, właśnie... a pani mówi głównie o tym, że biznes... Pyta pani, czemu tego nie ma. No więc próbuję powiedzieć, że po pierwsze jest sposób na przełamanie tej asymetrii informacji. Wystarczy zaufać kilku naukowcom, których każdy sobie może wybrać tych, kogo lubi i po prostu poprosić. Pomóż mi skonstruować taką międzynarodową komisję, która oceni, kto jest najlepszy. I to nie jest skomplikowane. Znaczy naprawdę my jesteśmy do dyspozycji w każdym razie. Ja bym powiedziała, że można zajrzeć na listę laureatów projektów NC, to już jest pierwsza taka dobra lista, na którą się można kierować, bo jednak te projekty otrzymują osoby oceniane przez ekspertów właśnie zagranicznych, więc to już jest jakaś dobra pierwsza lista selekcji. Tak. Drugie, ograniczenie ryzyka, w sensie naprawdę trudno stracić twarz finansując naukę. Rozumiem, że ktoś się może obawiać, że sprzeda jakąś wizję wielkiego przełomu, a ten przełom nie będzie wyglądał na aż tak przełomowy
przeciętnego odbiorcy. Ale to nie jest problem. To znaczy wartość polega na tej wiedzy, która została wytworzona. I my nie musimy dzisiaj wiedzieć, jak ona zostanie wykorzystana w przyszłości. Prowadziłam kilka dni temu taką rozmowę z jedną z organizacji pozarządowych na temat wspólnego realizowania projektu badawczego. I próbowałam ich przekonywać, że nawet jeśli nie przekonacie dzisiaj decydentów do zmiany stanowiska na podstawie tych badań, to wytworzycie nową wiedzę, która być może przekona jutrzejszych decydentów, a może pojutrzejszych decydentów. Ale mamy coś, co jest twarde, jest podstawą, jest czymś. Oni na mnie popatrzyli i powiedzieli, pan jest naukowcem, a my jesteśmy od wpływu społecznego. No okej, ale musimy się spotkać gdzieś w pół drogi, bo inaczej będziemy wszyscy ciągle machali rękami. Więc ryzyka takiego wizerunkowego wydaje mi się nie ma. Wydaje mi się, że po prostu trzeba sobie przestać się nim martwić. Natomiast jeśli chodzi o to wspieranie młodych osób, ja nie wiem, czy Łukasz jest... Możemy się nie zgadzać, Anno. Tak, nie, Łukasz jest super utalentowanym człowiekiem, więc wyrósł sam swoją pracą. I w związku z tym myśli, że wszyscy inni też są tak samo utalentowani i tak samo ciężko pracują. Mnie się jednak wydaje, że młodzi ludzie potrzebują funkcjonować w jakimś zespole, w jakiejś strukturze, dzięki temu uczą się i doganiają świat szybciej. Więc jeżeli ktoś akurat na takie sfinansowanie zdecyduje, to ono jest oczywiście super, ale być może nie dla wszystkich młodych osób to będzie aż... że ta struktura jest też potrzebna, tak? Że nie można tylko tej strony finansowej zaspokoić. Ten człowiek nie może funkcjonować w próżni rozwojowo, takiej intelektualnej. Więc to jest na pewno fajny instrument, ale być może nie zawsze będzie taki... Przyniesie aż tyle korzyści, ile byśmy zakładali. Ja może tylko skomentuję, bo ja o tym pomyśle wspomniałem nie w kontekście, żeby to jakby finansować działalność młodych osób, którzy gdzieś tam są zamknięci w Bieszczadach, w swoim domku i coś tam robią jakby poza kontrolą starszych i lepiej doświadczonych i jakby dużych projektów i osób, z którymi po prostu mogą współpracować. Ja o tym wspomniałem po to, że obserwujemy nawet w Polsce finansowanie stypendiów na przykład dla najlepszych studentów, prawda? Prywatne. Więc albo na przykład jakiegoś programu dydaktycznego, o którym wspomniałaś. To dla mnie przejście stąd do kroku dalej, którym jest finansowanie doktoranta, jest bardzo bliskie. Nie? W takim sensie to nie jest już duży krok, a my już powiemy, że to jest finansowanie jednak badań podstawowych, bo ta osoba robi jednak już badania podstawowe, no bo taka jest idea doktoratu, żeby jednak tą granicę poznania przesunąć. Ale jeszcze chciałem wrócić do jednego tematu. Na samym początku pani zadała pytanie, w jaki sposób nauka może skorzystać z biznesu, prawda, tego wsparcia biznesu. No oczywiście jedną rzeczą jest tutaj finansowanie, o którym cały czas rozmawiamy, ale myślę, że tych możliwości współpracy jest więcej. To znaczy, patrząc tak jakby modelowo na to wszystko, prawda, to naukowcy są świetni jakby w robieniu nauki, biznes jest świetny w sprzedawaniu i komercjalizowaniu pewnych pomysłów i te kompetencje są ze sobą komplementarne. To znaczy, pani wspomniała też o tym moim doświadczeniu biznesowym i wydaje mi się, że wielu naukowców mogłoby skorzystać na tym, gdyby byli trochę bliżej jakby rynku i trochę bliżej możliwości komercjalizacji i zobaczyło i przed jakimi wyzwaniami, takimi, my może nie nazwiemy ich badaniami podstawowymi, ale na przykład, może to też dla naszych słuchaczy jest ważne, jeżeli weźmiemy Stany Zjednoczone, jeżeli weźmiemy te wszystkie wydatki prywatne na działalność badawczo-rozwojową, to na działalność podstawową to tam jest niewielka część, na działalność rozwojową też jest niewielka część. Największa część jest największa część jest na działalność rozwojową, czyli to, co powoduje, że znane już pomysły staramy się doprecyzować w taki sposób, żeby znalazły swoją wartość rynkową. Więc ja o tym mówię dlatego, że wydaje mi się, że gdyby nauka była trochę bliżej biznesu, ale w rozumieniu takim, że ten biznes przechodzi nie tylko z pieniędzmi, ale też na przykład z jakimś know-how, to te benefity mogłyby iść, wydaje mi się, w obie strony. Znaczy myślę, że ten styk nauka i biznes to jest w ogóle bardzo szeroki temat. Tutaj chciałam go uporządkować w tej kategorii współpraca nauki z badaniami podstawowymi, bo wydaje mi się, że to jest wątek tak naprawdę marginalizowany w dyskusji, dlatego jakby ograniczyłam się do tego typu wątków. Panie profesorze, ma pan minutę na przekonanie, to pana profesora na razie poproszę o minutę na przekonanie biznesu. Załóżmy, że słucha nas teraz przedstawiciel biznesu.
że warto finansować badania podstawowe? Ja nie wiem, czy ja potrafię wykorzystać tą minutę w sposób produktywny. To znaczy, ja myśląc o tym, dlaczego ktoś w Polsce mógł chcieć by finansować jakby działalność podstawową, to wcale nie mam dobrych argumentów. To znaczy, to nie jest tak, że może Joanna będzie miała więcej, bo masz więcej doświadczenia. Ja wcale nie mam takich dużo dobrych argumentów. W tym sensie bardzo często ludzie oczekują jakby korzyści w drugą stronę i ja nie jestem w stanie tych korzyści aż tak dobrze wymienić. Poza tym, że bardzo często jest tak, że nie myśląc bezpośrednio nad rozwiązaniem danego problemu technicznego, jesteśmy w stanie szybciej go rozwiązać, jakby przesuwając granicę poznania gdzieś indziej, niż bezpośrednio próbując zoptymalizować gdzieś tam, jakby mając tak przysłowiowe klapki na oczach. Pani profesor. Zaraz bo pani zapytała Łukasza i nie zdążyłam na to odpowiedzieć. Zapytała go pani, czy w Polsce, gdyby zlikwidować, czy gdyby wprowadzić większą skalę finansowania prywatnego, to czy to jakoś się przełoży na finansowanie publiczne? Wydaje mi się, ale znów skala finansowania publicznego w porównaniu z tym, co biznes jest w stanie dzisiaj uruchomić, to jest jednak słonie mrówka. To znaczy publiczne finansowanie, jakkolwiek skromne, jakkolwiek często podkreślamy mizerię finansową polskiej nauki i to, że na najprostsze rzeczy nie ma pieniędzy, bo naprawdę ich obiektywnie nie ma, no to są jednak kwoty, które liczymy raczej w miliardach. Znaczy przy całym optymistycznym podejściu, które mam do świata, nawet ten podcast może nie przekonać polskiego biznesu w skali miliardów. Więc nie wydaje mi się, żeby to ryzyko na dzisiejszym etapie było bardzo duże. My musimy to zacząć uruchamiać. Ludzie się muszą, ci, którzy prowadzą, podejmą się tych wysiłków, muszą się nauczyć, że to jest fajne, pozytywne doświadczenie i to zabierze niestety bardzo wiele lat, zanim ta kwota, która będzie ze środków prywatnych, będzie w jakikolwiek sposób porównywalna w skali makro do tej, która może wpływać na decydentów. To jest perspektywa przełomowa dla tych naukowców, którzy te pieniądze dostaną i dla tych obszarów badań naukowych w Polsce, ale nie perspektywa zmieniająca jakoś bilans, myślenie decydentów w skali całej nauki. To wydaje mi się, że to w ogóle nie jesteśmy tam blisko. A teraz podstawowe argumenty. Pierwszy jest taki, że wszyscy, z którymi do tej pory współpracowaliśmy, czy w GRAPE, czy w uniwersytecie, próbując łączyć naukę i biznes, byli zazwyczaj głęboko zdumieni tym, jak wiele mogą się dowiedzieć o sobie i o swoim biznesie, kiedy nie patrzą na to z perspektywy konsultantów, albo ludzi z własnym doświadczeniem, albo nawet konkurencji, tylko naukowca, który ma zupełnie inne szkiełko i oko. To były, po naszej stronie to były badania czysto podstawowe, ale możliwe dzięki temu, że na przykład jakiś biznes udostępnił dane i sfinansował młodych naukowców, którzy nad tymi danymi mogli pracować. To są być może na razie pierwsze kody za płoty, czy jakieś takie małe próby, ale one pokazują, ja tak trochę szłam z dużą na ramieniu, bo to zrobiliśmy takie rzeczy najlepiej, jak umieliśmy, ale czy im się to spodoba, czy nie, to nigdy nie wiadomo. A potrafiło być tak, że prezesi się prawie rzucali się ściskać, znaczy w sensie, że z taką wdzięcznością, że ktoś poświęcił ich biznesowi swój czas, myślenie, wiedzę i tak dalej i powiedział im coś, czego oni o swoim biznesie nie wiedzieli, czy jak na niego nie patrzyli. Więc ja akurat reprezentuję takie nauki, w których jest być może to łatwiej zrobić, być może nieco trudniej mieliby archeologowie albo nie wiem, jaka inna dyscyplina, ale pierwsza taka rzecz to jest to, że ktoś, kto popatrzy na twój biznes zupełnie innymi oczami, powie ci o twoim biznesie coś, czego ty o nim możesz nie wiedzieć, a możesz chcieć się dowiedzieć. Drugi plus, nie wiem, czy nie przekroczyłam tej minuty, to jest jednak niesamowita przyjemność obcować z nauką. Ja wiem, że ludzie zazwyczaj myślą, że my nosimy wysoko nos i w ogóle nie chcemy się zniżać do rozmowy z nienaukowcami, ale za każdym razem, kiedy uczestniczę w takich sytuacjach, że jest jakaś możliwość porozmawiania z kimś, kto jest z zawodu filologiem, to ci ludzie mają fascynujące rzeczy do opowiedzenia. I te fascynujące rzeczy do opowiedzenia bardzo często przekładają się na to, jak potem się funkcjonuje, tak w życiu codziennym. Więc nawet taka, no po co chodzimy do teatru, czy po co chodzimy do galerii oglądać sztukę, no bo to coś to w nas poruszy. Więc nawet jeśli ta nauka nie jest taka
bliska codzienności, czy bliska biznesowi od strony technicznej, czy od strony zarządczej, czy od strony ekonomicznej, to tak czy inaczej jest w stanie coś wartościowego wnieść. W ekonomii mówimy, że ludzie często dają, bo mają poczucie, to się nazywa taki warm glow, nie? Czyli że Cieszą się, że dają. tak, że mają poczucie, lepiej się czują z samym sobą, że są tymi darczyńcami. I tutaj bycie mecenasem nauki nie różni się bardzo od bycia mecenasem sztuki, sportu, Ale czy wiesz co, innych Janno, obszarów. wejdę ci to w słowo, bo rzeczywiście wydaje mi się, że jednak dużą rolę mają tutaj normy społeczne. W tym sensie, że jeżeli i też takie normy środowiskowe, takie jakby, nie wiem, środowiska, do których aspirujemy, prawda? Bo jeżeli mamy absolwenta, nie wiem, Uniwersytetu Stanford, prawda, to on jest w zasadzie 100% pewny, że za kilkanaście lat po wyjściu z uczelni otrzyma ten magiczny telefon, prawda, od kogoś z uczelni i go poproszą o finansowanie. To może być finansowanie nauki, to może być finansowanie dydaktyki i w pewnym sensie czuje się zobowiązany, żeby odpłacić za to, co dostał. Prawda? Mimo tego, że te studia często sfinansował też ze swoich pieniędzy, to jest odrębna sprawa. Jakby, żeby podzielić się swoim sukcesem. I wiele osób to robi. W Europie z tym jest pewnie trochę gorzej, w tym sensie jest inaczej, że jeżeli ja bym otrzymał, prawda, telefon z uniwersytetu po paru latach, albo jakiś absolwent, prawda, żeby podzielić się swoim sukcesem, to ta odpowiedź nie byłaby taka oczywiście pozytywna. Nie? Więc mi się wydaje, że ta aspiracja społeczna, normy, do których jakby aspirujemy, kim chcemy być, jak chcemy być postrzegani w najbliższym otoczeniu, to jest super ważne i to w pewnym sensie musimy wykształcić. Coraz więcej biznesów, jak się rozglądam, to na przykład ma takie rady mędrców, zaprasza do nich ludzi, którzy nie są ani konsultantami, ani nie wyrastają z ich firmy, ani nie są członkami ich rad nadzorczych, właścicielami czy kimś takim, tylko takimi ludźmi, którzy właśnie z perspektywy, z dystansu popatrzą na ryzyka długoterminowe, na szanse długoterminowe, będą w stanie coś wartościowego temu zarządowi, tej Radzie Nadzorczej przekazać. No, trudno powiedzieć, że naukowcy to nie jest wartościowy członek takiego zespołu. Więc to jest inny rodzaj myślenia aspiracyjnego, że to nie ja wiem najlepiej o moim biznesie, tylko czasami warto wziąć krok do tyłu i rozejrzeć się, czy ktoś nie ma jakiejś ciekawej perspektywy. A do tego dochodzi employer branding, tak? Czyli takie ogrzewanie się w marce jakiejś jednostki naukowej, uniwersytetu, to, że jestem jakby donatorem, fundatorem jakiegoś stypendium albo jakiegoś, ja powiedziałem o tych finansowaniu dla doktorantów, może będę się już tego trzymał, więc są też takie aspekty reputacyjno-środowiskowe. Są też takie aspekty, dlaczego firmy na przykład w Europie, w Niemczech, nie wiem, ale też w innych krajach finansują tak zupełnie prywatnie działalność badawczo-rozwojową, nazwijmy to lokalne, to znaczy firmom, które zajmują się, nie wiem, żeby jakiś dobry przykład podać, górnictwem, prawda, albo na przykład, no, nie wiem, transportem, zależy na tym, żeby też w danym regionie była odpowiednio rozwinięta infrastruktura, która jest finansowana z innych środków, więc finansują przy okazji naukę, która pozwala tak jakby osiągnąć pewne takie, nie wiem, lokalne efekty zewnętrzne, jako ekonomista bym powiedział, które może nie bezpośrednio, ale w jakimś średnim horyzoncie czasu pozwolą też to skomercjalizować. Przy czym ja cały czas będę mówiła, żeby finansować naukowców, a nie jednostki. Głównie dlatego, że to naukowcy dzisiaj są w stanie zrobić przełom. Znaczy, nie stawiamy kogoś jeszcze w takiej sytuacji, że poza tym, że dostał pieniądze, to się musi jakoś odnaleźć w strukturach. Niech rozwiązuje ten najważniejszy problem, naukowy. Jak już ma pieniądze, to niech tym się zajmie. Prędzej czy później te struktury, jak biznes faktycznie będzie aktywny, to prędzej czy później te struktury się dostosują do tej rzeczywistości. Bank Światowy zwykł mawiać, że jak nie możesz zmienić jakiejś instytucji, to zrób obok taką, która działa dobrze. I to jest to, co biznes może faktycznie zrobić, czyli stworzyć obok niezależne i takie trwałe i ambitne, tak? Finansowanie przełomu naukowego. Jestem przekonana, że kilkanaście takich case'ów i wszyscy pójdziemy po rozum do głowy też w tych instytucjach publicznych. A to, co Janna powiedziałaś, to jest ciekawe, bo tu nie chodzi też o środki. Są też przykłady firm, które tworzą własne centra naukowe.
I to jest dużo bardziej skomplikowane zadanie. W tym sensie trzeba stworzyć strukturę, trzeba zrekrutować odpowiednie osoby, trzeba zadbać o standardy. To paradoksalnie stworzenie ośrodka naukowego jest dużo trudniejsze niż tylko sfinansowanie go. Więc jeżeli ktoś jakby boi się tych pierwszych kroków i tych trudnych kroków, może zacząć od finansowania, a dopiero potem myśleć o stworzeniu swojego hubu, który będzie, nie wiem, realizował badania, które będą finansowane przez tą firmę. Dobrze, ponieważ tak naprawdę już jesteśmy, już przedłużyliśmy nasz czas, więc kilka wątków zupełnie nam tutaj niestety umknie. Nie zapytam Państwa już tutaj o kwestie etyczne i ryzyka, jakie się wiążą ze współpracą z biznesem, czy na przykład kwestie dotyczące możliwości marginalizowania pewnych nauk, jeśli finansowanie z biznesu by się zwiększało. Sama pani profesor wspomniała, że Państwo akurat reprezentują tę dziedzinę, w której ten styk między nauką a biznesem jest jakby łatwiejszy do wskazania. Nie zawsze to tak wygląda. Ale też dlatego podkreślamy cały czas chyba oboje, że te kraje, w których osiągnięto sukces, to są te kraje, w których jest finansowanie badań podstawowych bez żadnych oczekiwań. To znaczy finansowanie badań podstawowych. I wtedy nie ma ani wątpliwości etycznych, że to jest wynik, który się nie podoba mojemu biznesowi, bo nie mamy na to wpływu żadnego. Znaczy biznes nie ma na to żadnego wpływu i musi się nauczyć z tym żyć. I nie ma problemu wyłączania poszczególnych dyscyplin, że nie są wystarczająco, nie wiem, zorientowane na ten biznes, bo finansowane są po prostu badania podstawowe. Znaczy jak środki trafiają na wydział, czy środki trafiają do ośrodka badawczego, czy trafiają po prostu za jakimś profesorem, bo interesujące jest dla kogoś, czy na poziomie aspiracji odpowiada tematyka badawcza, no to biznes nie ma żadnego wpływu na to, co się z tym dzieje dalej. Czy to będzie teoria, czy to będą nauki humanistyczne, które część biznesu trudno jakoś im się ogarnąć, co z tym można zrobić. Nauki prawne, nauki administracyjne. Byle to była dobra, jakościowa nauka, wszystko wyjdzie. Nie wspomnieliśmy też z takich wątków pominiętych o na przykład korzyściach podatkowych, to znaczy fundacje realizując swoją działalność statutową, i to rozwiązanie prawne też już jest w Polsce wprowadzone, nie płacą z tego powodu podatków. I oczywiście to nie jest tak, że można na tym zarobić, ale jest taka grupa osób i szczególnie w Stanach Zjednoczonych jest to dosyć popularny też powód, że lepiej sfinansować naukowca niż zapłacić podatek. Znaczy rozumiem, że to jest jeden z tych argumentów, który mógłby przekonać biznes, tak? Jak najbardziej. Do wspierania. Mhm. No dobrze. Niestety nie wszystkie wątki udało nam się rozwinąć. Emisja naszego podcastu odbywa się na początku 2026 roku. To jest moment na życzenia noworoczne, więc jakie życzenia noworoczne dla nauki mają Państwo? Już abstrahując od samego finansowania, o którym rozmawialiśmy tutaj, myślę, że wystarczająco dużo, ja bym życzył wszystkim polskim naukowcom dużej wytrwałości, bo ta praca nie jest łatwa i często jest niewdzięczna, ale jakby życzyłbym realizacji pasji i większej wytrwałości, jeszcze większej wytrwałości, bo wydaje, że w wielu naukach jesteśmy w Polsce teraz na takim etapie przełomowym, że już niedługo będziemy mieli bardzo duże sukcesy. Jest bardzo zabawne, co Łukasz powiedział, bo ja chciałam powiedzieć dokładnie odwrotnie. To znaczy chciałabym życzyć przynajmniej kilku osobom w Polsce, żeby się znalazły w takich warunkach, że nie muszą być wytrwałe. Tylko żeby mogły robić to, co umieją najlepiej i przesuwać naszą granicę poznania tak dynamicznie i tak ambitnie, jak tylko są w stanie. Bo ta ścieżka zdrowia, którą nazywamy polską naukę, może być inaczej. I życzę komukolwiek, kto tam będzie nas słuchał i oglądał, żeby to właśnie jemu gwiazdka z nieba przyniosła takie korzystne rozwiązanie. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi dzisiaj byli pani profesor Joanna Tyrowicz i pan profesor Łukasz Woźny. Dziękuję. A Państwa zachęcam do komentowania, subskrybowania i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Informacje o działalności Narodowego Centrum Nauki znajdziesz na stronie ncn.gov.pl i w naszych mediach społecznościowych.